No witam Was serdecznie, kochani. Sezon mamy w pełni na rabarbar i zachciało mi się kolejnego ciasteczka. Patrzyłam, co by ciekawego szybko zrobić i znalazłam fajny przepis, więc myślę sobie, podzielę się z Wami. Składników jest niewiele, czyli tak. Oczywiście rabarbar to ciasto właściwie to nawet można z truskawkami robić. Jak się zacznie sezon truskawkowy, wiem, że niektórzy kupują, ja jeszcze swoich nie mam. Więc dzisiaj z truskawkami sobie to ciasto zrobię. Czyli myślę, że tak gdzieś pół kila rabarbaru wystarczająco. Nie wiem, ile tu jest, jak kto lubi dużo. I co potrzebujemy? 5 jajek, pół szklanki oleju, szklanka cukru, 2 szklanki mąki pszennej z łyżeczką proszku do pieczenia, blaszka, u mnie 28 cm. Opcjonalnie cynamon, zobaczę, czy będę posypywać, mikser, miska i lecimy. Jajka sobie wbijam do miski, wsypuję cukier i to ubijam. I widzimy się, jak to już będzie przygotowane. Więc tak, moi drodzy, jajka z cukrem mam już ubite. Pozdrawiam panią Brygidę, nie wiem czy ogląda, od której właśnie kupuję swojskie jajeczka, jak widać fajne, żółciutkie, jestem zadowolona. No niestety poza sezonem to muszę kupować jajka z fermy, także serdecznie pozdrawiam moją dalszą sąsiadkę Brygidę, od której właśnie kupuję jajeczka swojskie i dzięki nim właśnie powstanie dzisiejsze fajne ciasto. Teraz sobie wlewam pół szklanki oleju, zaraz to wszystko przemiksuję na małych obrotach i potem dodamy sobie mąkę z proszkiem do pieczenia. Przygotuję ciasto i będę obierać rabarbar. Ja mam ten taki starodawny, tutaj trzeba coś wyciąć, on jest umyty. Jak jest jakieś coś parszywe, pewnie leżą na ziemi i tutaj widzicie, zaczął mi się psuć. Także dobra. Łączę te wszystkie składniki. Widzicie, składników jest naprawdę nie wiele. Coś jak na, można powiedzieć, ciasto biszkoptowe, tylko że olej dajemy. Dobra. Łączę to wszystko z olejem i z tą mąką. Obiorę rabarbar i my się widzimy za chwilę. Więc moi drodzy, mamy już ciasto, pokroiłam sobie rabarbar, nastawiam piekarnik, ciasto jest dosyć gęste, zobaczcie, ale jakie żółciutkie, nie? Na swojskich jajkach. Zaraz sobie to ciasto dajemy do blaszki wyłożonej papierem, ale jeszcze chwilę, już Wam pokazuję. Rabarbar sobie pokroiłam. Dałam tutaj łyżkę cukru, ale jak wolicie kwaśniejsze, to nie musicie dawać zwykłego. Pruszyłam cynamonem. To sobie oczywiście pomieszamy. Oryginalny przepis, powiem Wam, że jest bez kruszonki, ale że mi się jeszcze została kruszonka gdzieś z jakiegoś ciasta, więc pora ją, myślę, dzisiaj wykorzystać. Także łyżka cukru i troszkę cynamonu, ile kto lubi, obrany. Zobaczcie, mam jeszcze tutaj tą kruszonkę, może nie za wiele, ale jest, więc ją dzisiaj wykorzystam. Także nalewamy sobie tutaj do blaszki 28 cm. Mam nadzieję, że wszystko mi się fajnie tutaj zmieści. I będzie ciasto dosyć wysokie, bo jakbym zrobiła w większej blaszce, to ono by było po prostu niższe. Czyli tak, wlewamy sobie to ciasto do naszej blaszki. Przy okazji, moi drodzy, chciałabym Wam polecić, zaprosić na kanały takie jak kulinarny kanał, który prowadzi też fajna dziewczyna, którą udało mi się poznać też na stopie prywatnej, czyli Becia
Becia gotuje. Oczywiście jak mnie skleroza nie dopadnie, to Wam dam link w opisie. Fajna, sympatyczna osoba. Gotuje naprawdę fajne, proste ciasta. Też bardzo dobrze tłumaczy. Czyli nawet jak ktoś nigdy czegoś nie robił, to myślę, że jak najbardziej sobie poradzi. Ja w sumie też staram się tłumaczyć. Także polecam kanał Becia gotuje. Bardzo dużo fajnych przepisów ma też z kurczakiem. Jak wiecie, że ja kurczaka nie gotuję. Także może akurat jeżeli ktoś lubi i mu nie przeszkadza, to może sobie jakieś fajne przepisy podpatrzeć z kurczakiem. Dobra, równamy. A drugi kanał, jaki bym chciała Wam polecić, nie jest już kanałem kulinarnym, ale też tak myślę dla relaksu, jeżeli ktoś lubi, bo ja wiem, że nie każdy lubi. To jest taki kanał, który prowadzi też taki fajny, sympatyczny pan. Jest to, można powiedzieć, jak ja się fachowo wyrażę, kanał akwarystyczny, czyli jest o hodowli rybek akwariowych. Kanał się nazywa Pan Rybka. Jeżeli ktoś lubi takie tematy, to jak najbardziej, kochani, Was zapraszam. Fajne po prostu ma te rybki. Dużo przede wszystkim tych rybek. No i widać, że po prostu lubi to i opowiada o hodowli, o różnych sprawach związanych właśnie z tymi rybkami. Po prostu jest to jego pasja. Każdy ma, jak to się mówi, jakiegoś bzika. Ja to na przykład mam chomiki już od iluś lat. No i nie wyobrażam sobie, żebym ja już ich nie miała. Także jest to kwestia przyzwyczajenia też do po prostu danych zwierząt, rybek, jakichś papug, kotków, piesków i tak dalej. Ale tak powiem Wam, że ogólnie zwierzaki powodują także po prostu, że poprawiają nam humor, nastrój i tak dalej, nie? Oczywiście jak nie macie kruszonki, możecie zostawić tak jak jest lub sobie po prostu zrobić kruszonkę. Przepis na kruszonkę jest u mnie na kanale, albo sobie gdzieś znajdziecie, także już Wam tutaj nie będę gitary zawracać. Ja sobie chcę to wykorzystać, bo ile to mi będzie stało w lodówce czy w zamrażarce. Także pora jest na to, żeby to wykorzystać. Takie ciasto, jak widzicie, ja robię z rabarbarem. Ale równie dobrze, jak macie już własne truskawki lub kupujecie lub macie ochotę na ciasto z truskawkami, możecie sobie go z truskawkami zrobić. Z jabłkami. Z innymi jakimiś sezonowymi owocami, w zależności kiedy Wy to ciasto zechcecie po prostu robić, ale teraz to w zasadzie to albo rabarbar, albo po prostu truskawka. Albo można zrobić i mieszane. Rabarbarowo-truskawkowe, jak najbardziej. Ja myślę, że na pewno to ciasto jeszcze u mnie zagości z truskawkami, bo ono jest bardzo proste do wykonania. O, i mamy wykorzystane. I już czekam, aż się piekarnik nagrzeje i będę piekła. Już Wam mówię, jaka temperatura. Zabieram sobie te brudne miski stąd. Mam nadzieję, że fajnie podrośnie. W przepisie ja mam temperaturę w 180 stopniach 45 minut, a jak ja piekę w 200 stopniach, to myślę, że dam na razie 30 minut, ewentualnie 5 minut będę dopiekać. Także czekam na piekarnik i niech się mi piecze. I potem sobie tylko posypię cukrem
pudrem to moje ciasto i będzie fajne, słodkie ciasto do kawki czy herbatki. Myślę, że dzisiaj na kolację, jak wystygnie, to można będzie kroić i próbować sezonowe ciasto z rabarbarem. Także kochani, tak to wygląda. Może jeszcze zanim wsadzę to ciasto do piekarnika, się piekarnik nagrzewa, pozdrowię moją również Wickę Helenę Samborską. Helenka już ogląda mnie, można powiedzieć, od samego początku, także serdecznie pozdrawiam. Helenka też piecze chlebek i różne fajne rzeczy. Jest już kobietką troszkę starszą, dzieli się fajnymi też rzeczami, ale niestety nie nagrywa. Także pozdrawiam Helenkę i czekamy na piekarnik. Ja się teraz rozłączam i widzimy się, jak ciasto będzie upieczone. No to do potem. Ciasto z rabarbarem właśnie wyjęłam przed chwileczką z piekarnika. Dopiekałam je tylko 5 minut, czyli w 200 stopniach piekłam 35 minut. Tu widzicie, mam wykałaczkę do badania, czy jest niesurowe. Jak się nie przykleja do patyczka, to znaczy, że ciasto jest upieczone. Czyli nie jest surowe. Za chwilę sobie posypię cukrem, pudrem. Chwilę postoi, do godziny. Potem ściągnę rąd tortownicy i niech stygnie ciasto sobie. Dalej ładnie się upiekło, fajnie nawet pachnie, także szkoda, że przez kamerę się nie da przesłać Wam zapachu. No i pewnie wieczorem dogram Wam, jak ono w środku wygląda. Także ja się zabieram zaraz za posypanie cukrem, pudrem, a później Wam pokażę już wieczorkiem, jak całkowicie ostygnie, jak wygląda w środku. No i przede wszystkim jak smakuje, czy polecam, jak wiadomo, nie? No i tak się prezentuje to ciasto po zdjęciu rantu. No i teraz sobie po obiadku ukroję kawałeczek i zaraz zobaczymy, jak wygląda w środku, jak smakuje. I już Wam pokazuję, jak się prezentuje ciasto na talerzu. Zobaczcie, jakie ładne, żółciuteńkie na tych swojskich jajkach. Tutaj jest też drugi kawałek, fajne, żółciutkie, mięciuteńkie. No i co? Jak to mówią? Próbujemy. Ja sobie tak złapię w rękę i ugryzam. Czekajcie. Super. Nie za słodkie. Oczywiście, jak ja to mówię, z pełnym dziobem. Fajna taka kwaskowatość tego rabarbaru. No jeszcze ciut delikatnie jest ciepławe, ale bardzo dobre. Także ja sobie za chwilę zjem ten kawałeczek. Także ciasto, widzicie, bardzo proste w wykonaniu. Jak najbardziej polecam. Można z rabarbarem, jak mówiłam, z truskawkami, z innymi sezonowymi owocami. Ja się żegnam. Pa, pa!